whistle go. Get low when the whistle go. Witam was, kochani, wszystkich serdecznie. Kłaniam się, Martinez. Kochani, zobaczcie, jak pięknie zachodzi słonko. No, właśnie wracam z pasu chociwelskiego, czyli z naszej słynnej Chociwelki. No mówię, kurde, jadę zakończyć dzisiaj pozytywnie dzień i pocykam jakieś foty, coś nagram. No ale mówię, włączę nagrywanie, jak będę wracał. No bo kurde, ile można. Zawsze bilet w jedną stronę. Mówię, teraz coś nagram, jak będę wracał i pokażę wam Szczecin przy zachodzącym słoneczku. A komu to potrzebne? Kurwa, romantyk się znalazł. No ale nie powiecie mi, że nie jest ładnie. Ładnie to wygląda, ładnie. Tak, kochani, witam was. Nagrałem oczywiście, kurde, jak pech to pech. Dzisiaj mało ludzi było na Chociwelce, było dwóch ziomali, którzy tam, kurde, upalali te motocykle. Jezus Maria, one taki wyją, jakby chciały powiedzieć, chłopie, daj żyć. Ale chłopaki mówią, że one tak wyją, że chcą ognia jeszcze więcej, kurde. No ale tak czy siak, kilka tam shotów wam wrzucę, nagrałem co nieco, krótko, bo chłopaki też się już zawijali, ale spalony kapor był. Tak, kochani. Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Może wam gdzieś się przewinęło w ostatnim moim filmiku, przewinęły wam się wydechy, niam. No, będą siedzieć, moim zdaniem, będą siedzieć. Zobaczymy, kurde, jak będą gadać i jak będą wyglądać na maszynie. Będzie dobrze. I w sumie, kurde, o tym możemy pogadać, bo niedługo, kurde, mam nadzieję, że jeszcze teraz przed wyjazdem uda mi się oddać motocykl do Mavericka, żeby się już nim zaopiekował. A kto to jest Maverick, kochani? Kto to jest Maverick? Przedstawię wam pokrótce trochę jego osobę, żebyście wiedzieli, o co kurna kaman. Także Maverick Ali to jest nasz egipski kolega, kochani. I muszę wam powiedzieć, czekajcie, mam górą jechać czy dołem? Pojedziemy dołem tym razem, zawsze górą, a jedziemy dołem. Tak, kochani, Mavericka poznałem kilka lat temu. Pojawił się na rozpoczęciu sezonu z BMW Szczecin. Spotykaliśmy się tam pod serwisem, pod siedzibą BMW.
i tam całą ekipą jechaliśmy, kurde, gdzie my wtedy jechaliśmy, już nie pamiętam, ale ogólnie to było rozpoczęcie sezonu, parada motocykli, wszyscy jadą w jedno miejsce, tam się spotykamy, jakieś konkursy, nie konkursy, no i chyba wydaje mi się, że byłem jedną z pierwszych osób, do których Ali podszedł i tak w sumie zaczęliśmy bajerować. A z tego co on mi mówił też, kurde, miał problem troszeczkę z językiem, ponieważ po polsku nie gadał. Teraz coraz lepiej sobie chyba radzi, chyba. No ale mało ludzi mówiło po angielsku i podbił do mnie akurat. Trafił na tego, co trochę kaleczącym językiem przemówił do niego. No i tak żeśmy uderzyli, kurde, w bajerę. Pogadaliśmy troszeczkę. No i pierwsze co, to Ali zapytał mnie, czy nie znam kogoś, kto tutaj w Szczecinie ściga się na 1/4 mili. No i oczywiście, znaczy oczywiście, nie oczywiście, ale akurat tak chciało szczęście, że znam. No i dałem mu namiary do właściwych ludzi, szczególnie tym bardziej, że teraz są kumplami, współzawodniczą ze sobą, ale to jest taka naprawdę rywalizacja bardzo zdrowa. To co lubię w tych wyścigach na 1/4 mili, to bardzo często sobie chłopaki pomagają i naprawdę ta rywalizacja jest taka fajna. Tak, no i tak żeśmy z Maverickiem się poznali i nie ukrywam, że to chyba była jedna z najlepszych lotek, jak nie najlepsza lotka wspólna z Maverickiem. W ogóle, nie tylko z Maverickiem, bo z Maverickiem rzadko, w sumie kurde, nie jeżdżę z nim. Jechałem z nim wtedy, no i muszę przyznać, że to była bardzo szybka lotka, kurde, naprawdę. Jeszcze mandaty nie były takie drogie. Tak, no i tak żeśmy się poznali. No i Maverick zaczął ścigać się tutaj u nas lokalnie oraz w ogóle w Polsce na 1/4 mili. No jak się okazało, nasz Ali, nasz egipski kolega jest bardzo dobry w swoim fachu. O ile dobrze pamiętam, kurde, na stokowym silniku, z tego co on mi mówił, to są jego słowa, później gdzieś mi pokazywał te swoje czasy, wykręcił, kurde, 9, nie? No to było naprawdę dobre. No i zaczął się ścigać, fajnie mu to wychodzi cały czas. No ale Maverick zabrał się za tuning motocykli. No i gdzieś tam w mediach społecznościowych przewijały się te jego prace, wiele ludzi było zadowolonych. No i kurczę, powiem wam szczerze, że padło na to, jak zaczął mi się rodzić projekt mojego motocykla, żeby trochę pozmieniać w nim gratów, to pierwsze co pomyślałem sobie o Alim. No i mówię, kurde, powiem szczerze, że gadałem z nim już 2 lata temu chyba. Jeszcze byłem w pracy w Belgii i kurde, zadzwoniłem do niego, zapytałem się, czy nie wziąłby pod opiekę mojego motocykla. No i Ali zapytał, co tam trzeba robić i tak dalej, i tak dalej. No i ja mu powiedziałem, że Ali, ja potrzebuję kogoś, kto rozpieprzy ten motocykl w pył i go później poskłada. Wszystko poczyści, wymieni co jest do wymienienia, co jest do wymiany, co jest do wymiany i poskłada to do kupy. Chcę go pomalować, ramę też, koła, felgi i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Maverick mi odpowiedział? Powiedział mi przez telefon to, co chyba każdy z nas chciałby usłyszeć. Marcin, jestem naprawdę wdzięczny i jest to dla mnie zaszczyt, że mogę coś zrobić przy twoim motocyklu. Zajmę się nim jak swoim. Kurde, no chyba każdy chciałby usłyszeć coś takiego. Także decyzja zapadła. Maverick to będzie jedyna osoba, która tknie mój motocykl i będzie przy nim grzebać. Dlatego wam trochę nakreślam sytuację z Maverickiem i kim on w ogóle jest, a również mam nadzieję, że on sam coś o sobie opowie i przedstawi wam się. Może coś z wyścigów na 1/4 mili, coś wam, jakieś ciekawostki też sprzeda, ale tak czy siak będziemy chcieli zrobić filmik wspólnie
będzie wszystko nagrywał, będzie wszystko dokumentował, to co robi, w jaki sposób to robi i tak dalej, żebym miał taką pamiątkę tego, jak to wszystko wyglądało od samego początku. Kurde, fajna sprawa, mam nadzieję, że będzie to fajnie nagrane i że fajnie będzie można to zmontować. A może i Maverick, bo też ma swój kanał, może też mu się przyda do swojego kanału, a to w sumie też tak fajnie. Nigdy tego nie robię w stosunku do swojego kanału, ale jakbyście mogli, ci moi stali bywalcy, wariaty, jakbyście mogli wskoczyć do Aliego, tu gdzieś wrzucę wam, podlinkuję wam jego kanał, weźcie, wskoczcie do niego, dajcie proszę mu łapę w górę i dajcie komentarz, pozdro od Martineza, zobaczymy ilu was będzie, ile napisze, że jest ode mnie. Fajnie, fajnie, bo to kurde, naprawdę Maverick to jest taka postać, która może być, myślę, fajną taką inspiracją, bo kurde, chłopak jest tutaj, przyjechał, zaczął się ścigać, kurde, i naprawdę mu to nieźle idzie, super mu to idzie, robi progres cały czas, a przy tym jeszcze robi to, co kocha, czyli grzebie w motocyklach, zmienia je, kurde, naprawdę na wszystkie sposoby, przy swoim tak samo grzebie. No piękna sprawa, fajnie się to ogląda, jak ktoś, kurde, tak robi i progresuje, super sprawa. Także jak możecie, wskoczcie do niego, zostawcie mu łapę ode mnie w górę, napiszcie od Martineza pozdro, fajna sprawa, bo nie ukrywam, że kurde, mam was 317 albo 318 osób, kurde, świetnie, naprawdę, aż dziwi mnie to, że obserwuję mój kanał tyle postaci. Ale co za tym idzie, wiem dokładnie, że tylko garstka z was zawsze nawiedza mnie swoimi fajnymi komentarzami. I to też taka do was prośba, żebyście, kochani, odezwali się do mnie na Instagramie w wiadomości. Dajcie namiary do siebie, proszę was. Wyślę wam jakąś koszuleczkę i jakieś magnesiki, bo to taka, kurde, fajna sprawa. I myślę, że kurde, fajnie będzie, jak wam wyślę koszulkę i jakiś magnesik. Jak nie będziecie mieli czym podłogi wytrzeć, pies wam się zżyga albo zrobi co innego, to będziecie mieć przynajmniej szmatę, żeby wytrzeć. Także odezwijcie się, jest was tam dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć. Waldek, jeżeli o kimś zapomnę, wy wiecie dokładnie, bo cały czas te same osoby piszą mi komentarze, to te wszystkie osoby niech do mnie napiszą na Instagramie. Waldek, pozdrawiam cię, chłopie, serdecznie, ty to zawsze gdzieś tam, kurde, zostawisz ślad po sobie, bardzo mi miło, pozdrawiam cię serdecznie. To samo Anonek, trochę rzadziej bywa, ale jest, o ile dobrze pamiętam, tak, Anonek, też cię pozdrawiam. Mati oczywiście, Mati Morini często mnie, kurde, nawiedza, ale dziwne, że mnie nie nawiedzał, jak, kurde, jak ja go nawiedzam i jak mamy, kurde, ze sobą zajebisty kontakt i non stop gdzieś tam, mimo że on w Szkocji, ja tutaj, to gdzieś tam, kurde, trzymamy ze sobą kontakt i utrzymujemy i kurde, fajnie, że możemy gdzieś tam razem wspólnie sobie pogawędzić o pierdołach. Także Mati, Kwiatek tam jest, kurde, kto tam jeszcze jest, bo rzeczywiście na gorąco to się pozapominało, nie? Jak zwykle. Kto tam, kurde, jeszcze mnie tak nawiedza, cholera? Jejku, Szobi od czasu do czasu mnie też nawiedza, oczywiście. Kurde, no widzicie, no zapomniałem, ale wypiszę wam tutaj, żeby nie było, kurde, niejasności, wypiszę wam, także weźcie, zostawcie, bardzo proszę, namiar, a proszę bardzo, nie ma za co dziękować, ale miło było. Tak, zostawcie namiar
i wyślę wam koszuleczkę, magnesik. To takie moje kurde podziękowanko, że zawsze tam zostawiacie łapiszona w górę i jakiś komentarz. Super sprawa, bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że nie jestem sam i nie gadam do siebie jak palant. No, także widzicie, no zobaczcie jak pięknie słoneczko zaczyna zachodzić. Kurde, aż powiem wam, że żałuję, że w tamtą drogę nie włączyłem kamery. Kuźwa, nie wiem, 5-6 wymuszeń i to takie wymuszenia, że naprawdę, kurde, trzeba było, naprawdę musiałem ostro dawać po hakach, nie? Ale kurde, jak to ja? Oczywiście odbiegłem od tematu, nie? Ja tu nawijam o Mavericku i nagle, kurde, inny temat. Jezu, ja to się nie mogę skupić czasami. Tak, Maverick. Krótko mówiąc, będzie to chłop, który będzie grzebał przy moim motocyklu i będzie to wszystko udokumentowywał, także zobaczycie, jak to od samego początku do samego końca wyglądało. Łącznie będzie zawarte w tym materiał, jak Mati jechał po mój wydech w Szkocji i go kupował, bo to wszystko chcę mieć udokumentowane, chcę mieć to jako pamiątkę od samego kupna pierwszego, drugiego odcinka, jak zacząłem nagrywać, aż do zmiany tego motocykla. Co z nim zrobiłem, jak wygląda, jak wyglądał. Także fajna sprawa. Tak. I tak właśnie będziemy, kurde, to próbowali zrobić. Ali, mam nadzieję, że coś więcej powie, co będzie robił, bo to, że będzie go roztrzaska go, kurde, w drobny pył, no to oczywiście będzie tutaj rozrząd wymieniany, wszystkie łożyska, tuleje, oczywiście płyny, opony wymienimy, plastiki, demontaż, malowanie tylnego wahacza, całej ramy, malowanie felg, oczywiście malowanie wszystkich plastików. Tutaj jeszcze się zastanawiam, nie wiem, czy będzie malowanie, czy będzie oklejanie, ale zobaczymy, podejmę decyzję, bo jeszcze tak naprawdę poza tym, że ma być czarny, to już wiem, ale nie wiem, czy czasami tych takich kurde bezpłciowych, złotego z siwym, cholera wie co to jest, srebro, nie wiem, te wszystkie detale co mam, to nie wiem, czy one będą jeszcze w czarnym połysku, czy w czarnym macie, ale chyba czarny mat wjedzie w te elementy. Także Maverick pomoże mi zrobić, kurde, czarnego potwora z tego GSX-era. No i oczywiście wjadą wydechy, a jak wjadą wydechy, no to Maverick będzie go mapował, także ustawi go pod ten wydech. Mam nadzieję, że będzie kot. Ale zapomniałem, zobaczcie, widzicie co mam? Haha! Widzicie? Rękawice! Kuźwa, jakie niewygodne. Kurde, kochani, powiem wam szczerze, że dzisiaj to był ten dzień, gdzie trzeba było je włożyć. Wiecie dlaczego? Bo kurwa nie mogłem znaleźć starych. Znaczy jedna sztuka gdzieś się zapodziała. Nie mam zielonego pojęcia gdzie. I wiecie co, to jeszcze ta dobra, nie ta z dziurem. Także kurde, miałem pretekst, żeby założyć nowe rękawice, kurde, bo gdzieś, nie wiem, rozpłynęły się, kurde, nie wiem gdzie one są. No może i dobrze, bo już kurde ledwo zipią. Także mam dziś nowe rękawice, jak wam się widzą? Kocury, co? Ale że są nowe, no to kurde są nierozbite i są tak ciasne, żeby je włożyć. Ludzie się patrzą na mnie jak na idiotę, co ja robię, kurde, ja tylko rękawiczki naciągam. A naciągam jakby były kuźwa z lateksu. Także w nowych rękawiczkach. A zobaczcie, a kask ten sam cały czas, nie? Ja pierdzielę, kupił pół roku temu, jak nie dłużej, kuźwa kask, bo już najwyższa pora, a dalej w starym kuźwa garnku jeździ. Nie, no muszę kurde kupić ten uchwyt na tą kamerę. Nic nie idzie? Nie. I w końcu muszę kuźwa, bo naprawdę tak mnie korci, żeby już założyć tego Xspirita trójeczkę, a cały czas jeżdżę jeszcze w NXR-ze. No cóż, trzeba będzie to zmienić.
Tak, to tyle kochani, nie przedłużam, kurde, bo znowu wyjdzie jakiś taśmociąg, jakaś telenowela. Także tyle co wam chciałem powiedzieć to to, że zmiany na pewno będą, motocykl trzyma nowe życie. Wracam właśnie z nagrywek, myślałem, że będzie bardziej obficie, niestety nie. No ale coś tam machnią, coś tam strzelimy, coś wam pokażę. Jakieś smażenie kapora. Ali zabiera się za maszynę, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Nie no, chyba przed wyjazdem do pracy, kurde, mu zostawię konia, niech już nad nim działa, bo już nie mogę na niego patrzeć, naprawdę, te wszystkie obcierki, no nawet mnie to zniechęca, wiecie, żeby nim jeździć, bez kitu, ale kuźwa, mam nadzieję, że jak go odbiorę, to będzie kot, będzie jedyny w swoim rodzaju i będzie cieszył moje oko. Zobaczymy. Dobra kochani, nie przedłużam. Trzymajcie się i do następnego razu. Hejka, pozdrawiam.